Cześć, z tej strony Adrian Pusher, fujitsushop.pl. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, czy najnowszy Livebook T937 to rewolucja czy ewolucja względem poprzednika. Przypomnę tylko, że Livebooki serii T to notebooki typu Transformer, łączące w sobie zalety laptopa i tableta. Zajrzyjmy do środka. Na pudełku mamy pełną specyfikację urządzenia. Wewnątrz ciasno upakowano tekturowe wytłoczki. Pierwsza zawiera akcesoria. W naszej konfiguracji są kable zasilające, mały zasilacz, port replikator z zasilaczem, rysik i płytki z instrukcjami. Sam Livebook zapakowany jest całkiem przyzwoicie. Livebook T937 to przedstawiciel nowej stylistyki Fujitsu. Zaszły zatem spore zmiany w wyglądzie. Pokrywa ekranu jest teraz czarna. Generalnie wszędzie dominuje czerń. Powrócił przy tym typowy dla Japończyków czerwony akcent. Umieszczony z boku przycisk zasilania przeniesiono w widoczne miejsce zamiast przycisku Windows. Bardzo dobrze, że głośniki przeniesiono na górę. Zrobiono to w taki sposób, że nie będą zasłonięte nawet w trybie tabletu. Fujitsu zrezygnowało z dodatkowych przycisków głośności. Najwięcej zmieniono w przypadku ekranu. Znacznie skrócono obrotowy zawias, przez to jest teraz bardziej stabilny. Wielu zadowoli także możliwość wybrania matowej powłoki ekranu. Laptop sprawia wrażenie mniejszego. Zgadza się, za wyjątkiem grubości, która wynosi 19,8 mm. Jest to wprawdzie pół milimetra więcej niż poprzednik, jednak całość waży 300 g mniej. Zmian nie ustrzegł się też ekran. Fujitsu zrezygnowało z rozdzielczości 2560 na 1440, co przy ekranie 13,3 cala to jednak nieco za dużo. Zostawiono tylko rozdzielczość Full HD, co naszym zdaniem jest bardzo dobrym posunięciem. Lewy bok Livebooka uzbrojono w gniazdo USB 3.0, wyjście audio combo oraz czytnik kart Smart Card. Prawą stronę wyposażono we wnękę na rysik, czytnik kart SD, USB 3.0 z opcją ładowania, USB 3.1 typu C, HDMI, rozkładane gniazdo Ethernet oraz port VGA. Jeśli skorzystamy z dodatkowego modułu LTE, zyskamy też naturalnie gniazdo na kartę SIM. Na ramce ekranu mamy czytnik linii papilarnych oraz kamerkę HD. Pod prawą ręką umieszczono czytnik Palmway. Układ klawiatury pozostaje bez zmian, a jej klawisze mogą być podświetlone w dwóch trybach jasności. Pod maską mamy procesory Intela 7 generacji 1.7 oraz 2.5. Nowe modele są przede wszystkim szybsze zegar w zegar. Maksymalna ilość pamięci RAM DDR4 to 16 GB. Dane przechowamy na dyskach SSD z szyfrowaniem OPAL. Nowością jest wprowadzenie dysków M2, które skutecznie odchudzą nasze urządzenie. Do dysku M2 oraz RAMu mamy swobodny dostęp. To samo tyczy się baterii, którą powiększono z 45 do 50 Wh. Wydłuża to czas pracy na baterii nawet do 11 godzin. Czas na rysik. Teraz bardziej przypomina długopis. Wygodnie leży w dłoni, ma precyzyjniejszy wskaźnik, jednak boczny przycisk łatwo wcisnąć przy pisaniu odręcznym. Responsywność rysika jest bardzo wysoka. Ekran reaguje wręcz natychmiast. Dodatkowo detektor siły nacisku powoduje, że T937 dobrze wyłapuje charakterystykę naszego pisma. Problemy pojawiają się dopiero przy jego identyfikacji. Odręczne wpisywanie adresów stron polecam osobom mającym ładniejsze pismo ode mnie. Pod palcem ekran reaguje równie szybko i precyzyjnie. Jest to generalnie jeden z najlepszych ekranów dotykowych, na których pracowałem. Port replikator. Jest to już standardowa i sprawdzona konstrukcja ze stajni Fujitsu. Replikator dodaje nam złącza VGA, DVI, DisplayPort, Ethernet oraz 4 USB 3.0, w tym jedno typu C. Całość posiada własne zasilanie z technologią zerowego poboru prądu po odpięciu Livebooka. Na Livebooku T937 pracuje się bardzo wygodnie. Obudowa daje się swobodnie formować zgodnie z naszą wolą. Urządzenie dobrze leży w dłoni w trybie tabletu, a niższa waga dodaje pewności przy pracy w rękach. Żyroskop dobrze wyczuwa położenie urządzenia, przez co wie, kiedy zaproponować przełączenie w tryb mobilny.
Ultrabooki przyzwyczaiły nas do wysokich temperatur i głośnej pracy, jednak w przypadku T937 jest naprawdę dobrze. Najnowszy Livebook jest o 10% szybszy od poprzednika dzięki nowym procesorom, przy czym naszpikowany jest wieloma systemami bezpieczeństwa. Livebook T937 wygląda świetnie, brak tandeciarstwa i magnezowo-aluminiowa obudowa mówią same za siebie. Całość pokryta elegancką czernią doskonale pasuje do biznesowego wizerunku. Czy zatem mamy do czynienia z rewolucją? Zdecydowanie nie. Pomimo kilku zmian względem bardzo udanego poprzednika, Fujitsu wciąż kroczy wytyczoną przez siebie ścieżką. Ostatecznie otrzymujemy dobrze przemyślane i mądrze ulepszone urządzenie, jakim jest niewątpliwie Livebook T937. Jeśli zainteresował Cię najnowszy Livebook T937, to zapraszam do naszego sklepu na www.fujitsushop.pl, gdzie znajdziesz ten, jak i wiele innych modeli notebooków Fujitsu. Jeżeli także lubisz nasze materiały i chcesz być na bieżąco, to zachęcamy do subskrypcji naszego kanału lub odwiedzenia nas na Facebooku i Instagramie. Tymczasem do usłyszenia!